Grupa czwarta. No właśnie. Także tak to wygląda. Siedzenia o bliskość siebie to mam wrażenie, że są bardzo tak. Hotel w cenie. Miałam wziąć ręczników na plażę. Zbierają śmieci. Halo? Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Cześć, witajcie na kanale Podróże Karolci. Dzisiaj lecimy do Abu Dhabi liniami lotniczymi Etihad klasą ekonomiczną. Pokażemy również hotel, który zarezerwowaliśmy totalnie bezpłatnie w ramach biletu, czyli stopover dwudniowy oraz tak jak wygląda Abu Dhabi. Zapraszamy do oglądania. A jeśli interesuje Cię Sri Lanka, to zasubskrybuj mój kanał. Już wkrótce zabiorę Cię w wyjątkową podróż. Czy zacznijmy może od kwestii tego, jak wyglądała kwestia wejścia, bagażu i tak dalej. No to tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń, Nie, wszystko zrobione profesjonalnie, tak, szybko. przeszło Nie było szybko jakichś tam i- wielkich kolejek, więc dużo stanowisk otwartych. Zarówno tutaj w Abu Dhabi mieliśmy self-check-in, więc sami się, ktoś tam pomógł generalnie, ale to bardzo mocno przyspieszyło temat, więc nie musieliśmy czekać. Tak. Więc co na plus? Co na minus? No wejście do bramek. No tutaj kompletnie absolutnie zrobione No, to w sposób, powiedział, tak. tragiczny. Dokładnie, możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Mieli 4 grupy do wejścia na pokład i nie powiedzieli tego dokładnie, nie napisali. Ludzie naprawdę nie wiedzą, o co chodzi, bo mówią, że na przykład od miejsca 18 wzwyż poprosimy pasażerów, ale nie powiedzieli, z której grupy i wiecie, wszyscy i tak poszli do wyjścia, więc zobaczymy, jak będzie to dalej, ale prawdopodobnie najpierw musi być ta grupa trzecia, a potem grupa czwarta. No właśnie. I tak jak leciliśmy liniami lotniczymi SAS, no to na początku macie wszystko, czyli na przykład tak, zapraszamy do wyjścia grupę pierwszą, zapraszamy do wyjścia grupę drugą, a tutaj coś powiedzieli, po Tak, czym... no te grupy powinny być jedna po drugiej, a tak naprawdę nie wiadomo, która jest która, więc Tak. trochę zamieszania. Brak komunikacji poprawnej, ludzie byli zagubieni, zresztą my też byliśmy zagubieni, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, która grupa wchodzi teraz, która Tak, ma tak. później, jedni blokowali drugich. No generalnie tutaj absolutnie to uważam, że zrobione mega kiepsko. Aczkolwiek myślę, że to nie było bezpośrednio nieogarnięcie przez linię Etihad, tylko przez pracowników, którzy pracowali na Chopinie po prostu. No pewnie tak. W Abu Dhabi trochę lepiej to działa, bo jak my jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład jak latamy SAS-em, to po prostu te komunikaty są wyświetlane w sposób elektroniczny i wtedy widać. A jeżeli ktoś chodzi z jakąś karteczką, jest zasłoniony przez tłum Tak. ludzi, krzyczy, no myślę, że to jest kiepskie do ogarnięcia. No i teraz jak widzicie, pan stoi z jakąś karteczką i teraz pokazywał tą grupę trzecią, tak? Ale wtedy, kiedy już wszyscy poszli do wyjścia. No, organizacja. niestety na poziomie średnim. Wejście do samolotu, podsumowując, organizacja była, No słaba, co Słaba. najmniej, mówiąc co mamy wam powiedzieć. bardzo delikatnie. Tak. Dobra, to teraz może trochę powiemy o samolotach i jak to wygląda. Generalnie na razie mamy ze sobą jeden lot i chcieliśmy w sumie go ocenić. Dużo pozytywów, dużo rzeczy, które może niekoniecznie były pozytywne dla nas, więc pierwszy lot mieliśmy Boeingiem 787 i to był trzyczędowy samolot. Oczywiście klasa ekonomiczna, wiadomo, ta klasa biznes bardzo mocno się różni, w ogóle przez nią nie przechodziliśmy. Myślę, że jedna z zalet właśnie klasy biznes jest to, że jest się trochę odcięty. W każdym razie co do kwestii klasy ekonomicznej, to już trzeba zaznaczyć, nie wybieraliśmy miejsc, czyli mieliśmy te, że tak powiem, przydzielone automatycznie. Jeżeli chcecie wybrać miejsca inne niż system Wam przydziela, no to musicie za nie zapłacić dodatkowo, więc nie ma możliwości bezpłatnie ich zmienić.
przynajmniej z tego co nam wiadomo i one są dosyć drogie w mojej opinii, więc żebyście mieli jakiś tam przedział, no to jest to tam od tych 100 kilkudziesięciu złotych za zwykłe miejsce w górę, wiadomo, dodatkowa przestrzeń na nogi i tak dalej, to są dodatkowe koszty. Tak, ale jeszcze chcę podkreślić, że przydzieliło nam miejsca oczywiście obok siebie, nie tak jak jest, wiecie, w tanich liniach lotniczych. Ważne, więc mieliśmy miejsce po prostu od okna i środkowe, więc myślę, że no, optymalne tutaj rozwiązanie, no i jako, że były 3 rzędy, no to mieliśmy miejsce właśnie od okna, a nie środkowy rząd, więc to też jest dosyć istotne i pewnie na plus. Samolot był praktycznie całkowicie fully booked, można było powiedzieć, więc to oczywiście też wpłynęło. Jak jest bardziej pusto, to pewnie jest troszkę przyjemniej. Teraz może kwestia samego samolotu. Oczywiście podpięty był pod rękaw, więc to wszystko poszło sprawnie. W ogóle zrobione z dużym wyprzedzeniem, ale znowu minus był taki, że dosyć długo czekaliśmy zanim w ogóle ten samolot ruszy. Tak, więc już siedzieliśmy w tym samolocie w zasadzie, można powiedzieć, bezczynnie przez godzinę, no to też jakby jest godzina dodatkowego lotu, w cudzysłowie, gdzie człowiek się męczy. Generalnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które dostajecie, to kocyk, poduszka, opaska na oczy, Stepery do uszu i krem do rąk. rąk. Tak. Więc to jest na pewno bardzo fajne i na plus. Teraz przechodząc właśnie do samych foteli, miejsca na nogi i szerokości przede wszystkim, bym powiedział, że trochę tutaj byliśmy rozczarowani, bo Dobra, chcę Wam jeszcze pokazać, bo jeśli chodzi o miejsce na nogi, to spodziewałam się, że będzie trochę więcej tego miejsca. Kuba jest bardzo wysoki, a jego nogi, jak widzicie, prawie dotykają fotela, więc nie ma tego miejsca w ekonomicznej, nie wiadomo ile. Siedzenia o bliskość siebie, to mam wrażenie, że są bardzo tak wciśnięte. No nie, jest dość wąsko, tak, to prawda. Tak, jest wąsko. No. Tak. bo ta wygoda była dość mocno ograniczona. I szczególnie szerokość pomiędzy fotelami była dosyć niewielka, więc jakby my jak siedzieliśmy obok siebie, to było to do zniesienia, jakby siedziała jakaś osoba powiedzmy duża, albo 2 duże osoby obok siebie, to zdecydowanie po prostu dotykałyby się barkami, więc byłoby to mocno niewygodne. No i to chyba był taki dla mnie największy minus i rozczarowanie. Profilowanie pewnie z siedzeń i tak dalej, to było dobre, było okej. Upierdliwa rzecz, możliwość rozkładania. Oczywiście tych foteli nie dość, że jest mało miejsca, to jeszcze ktoś się może rozłożyć i to sprawia, że tego miejsca jest mniej. No, czekamy na posiłki teraz. Będziemy pykać wino. Co chcieliśmy Wam powiedzieć, że trochę absurdalne jest tutaj, że możliwość składania jest aż tak duża tych siedzeń. W związku z tym później tego miejsca na nogi nie ma prawie wcale i poza tym też słabe jest to, że po prostu ciężko operować tym ekranem w związku z tym. Dodatkowo jest ten system multimedialny, on jest fajny moim zdaniem, jest ok. Nie powiedzieliśmy jeszcze, jest dodatkowo są słuchawki po prostu tego systemu multimedialnego, żeby podłączyć go przewodowo. Pewnie ten samolot już też było widać, że on w ogóle jest zużyty, w związku z czym na pewno myślę, że docelowo rozwiązanie jest takie, żeby to bezprzewodowo można było się połączyć, ale generalnie tak jak mówię, tu było na plus, były opcje gier, sobie graliśmy ze sobą. Możecie sobie ze sobą na pograć, przykład, Monopoly, polecam. Dużo filmów wrzuconych. I to nowych, więc po prostu jest duża szansa, że ich nie widzieliście. To jest też na plus. Nie jest tak, że to są jakieś filmy jak na TVN sprzed 20 lat, które się katuje po 10 razy na przykład. Jeżeli chodzi o serwis teraz, generalnie jest tak, że jest jeden posiłek wliczony i ten posiłek to jest danie główne, tam była jakaś sałatka, tak? Sałatka, bułka, masło, no i główny taki posiłek to był kurczak curry z ryżem. Tak, do wyboru jeszcze było coś innego, ale nie pamiętamy niestety co. Większość samolotu z tego co widzieliśmy brała to co my, właśnie ten kurczak curry. Tak, jeszcze był deser. I był deser, który też był bardzo, bardzo dobry. Aha, jeszcze trzeba zaznaczyć, że w przypadku jakiejś tam nietolerancji, alergii i tak dalej, to oczywiście jest możliwość, żeby jakiś swoje request po prostu dać i otrzymać specjalny po prostu posiłek. Teraz oceniając sam posiłek, no to ja bym ocenił bardzo wysoko. Myślę, że blisko 10 na 10. 10 na 10, no. Naprawdę fantastyczny, jeżeli chodzi o jakość. Smak często w normalnych restauracjach po prostu nie dostaniecie tak dobrego posiłku. Więc tutaj oceniamy bardzo wysoko, dodatkowo w zasadzie wszystkie możliwe napoje były wliczone w tą cenę, więc można było sobie wziąć. My wzięliśmy akurat szampana, jako że chcieliśmy zacelebrować początek naszego urlopu.
I następnie po prostu później również można było sobie dobrać jakiś dodatkowy napój. Tak wygląda toaleta, jest bardzo duża i bardzo ładnie w niej pachnie. Jak na toaletę w samolocie to jest najlepsza, w jakiej byłam. Tak, jesteśmy teraz już, czekamy na drugi lot, więc byliśmy 2 dni w hotelu. W sumie bardzo pozytywnie możemy powiedzieć. Mieliśmy kilka hotelów do wyboru, wybraliśmy Perl. ten, który tutaj Tak. się wyświetla Wam na ekranie i w sumie go polecamy. Polecamy. Teraz Wam zrobimy wrzutkę, możecie zobaczyć, jak wyglądał pokój w hotelu. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, jak wygląda hotel w cenie lotu Etihad. Dlaczego? Dlatego, że my lecimy na Sri Lankę i przesiadaliśmy się w Abu Dhabi i z 2 nocami właśnie w tej cenie. Do wyboru mieliśmy kilka hoteli, wybraliśmy ten hotel, to jest hotel 4-gwiazdkowy z fajnym standardem, w fajnej lokalizacji, tak więc lecimy, pokażę Wam jak to wygląda. Macie łazienkę, łazienka jest bardzo duża, pod prysznicem jest wszystko, czego potrzebujecie, odżywka do włosów, szampon, żel do mycia, balsam do ciała jest również, także bardzo duża łazienka, sorry za bałagan, ale już się rozpakowaliśmy. Także łazienka wygląda tak. Oczywiście szafa, jeżeli jesteście na dłużej, potrzebujecie coś sobie schować. Łóżko jest bardzo duże, bardzo wygodne i oczywiście poduszki możecie sobie wymienić na inny rodzaj, jeżeli chcecie, lub macie na przykład uczulenia na pióra. Jest barek oczywiście z wodą, z herbatą, kawą, tak, i czajnikiem, i on jest bezpłatny, i jest też płatny minibarek. I pokażę Wam, jak wyglądają ceny. Uważam, że jak na minibar w hotelu to nie jest drogo. Macie też deskę do prasowania, żelazko, widok z okna, już Wam pokazuję. Widzicie kawałek wody, może nie jest jakoś powalająco, ale też nie jest źle jak na hotel, słuchajcie, wliczony w cenę. Uważam, że ten standard jest naprawdę wysoki. Także jakbyście kiedyś lecieli na Sri Lankę lub do innego południowego kraju z przesiadką i nocowaniem w Abu Dhabi z liniami Etihad, to ten hotel mogę polecić, a hotel nazywa się Pearl Rotana. Tak wygląda rooftop, jest bar, widok, pan ratownik. Sympatycznie jest, do połowy jest osłonięty i też jeszcze pokażę Wam, jaki jest widoczek. Pokażę Wam jeszcze siłownię i jeżeli chodzi o jakość siłowni w hotelu, no to jest chyba jedna z najlepszych siłowni w hotelu, w jakiej byłam. Sprzęt jest naprawdę dobry. Macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby zrobić dobry trening. I zobaczcie, 1, 2, 3, 4 bieżnie, 2 orbitreki, także naprawdę brama. Wolne ciężary też tam były, jak widzieliście, więc naprawdę jakość siłowni w hotelu 10/10. Pamiętajcie, ćwiczcie, bo zdrowie to podstawa. Tak, hotel naprawdę bardzo fajny, 4-gwiazdkowy, w dzielnicy biznesowej, trochę dalej od plaży i głównych atrakcji, no ale w zasadzie jeździliśmy taksówkami, taksówki nie są jakieś ultra drogie. Jeżeli chodzi o standard taksówek, no to zdecydowanie jest fajny, nawet w tej takiej, powiedzmy, basic opcji. Także hotel zdecydowanie godny polecenia. Taki czajniczek ma człowiek wysoki. Gość jest niezły. Tak, byliśmy na plaży Cornish Beach, jest też kilka fajnych innych. My akurat byliśmy na plaży, która jest publiczna, bezpłatna. Są plaże, które są płatne.
i to są ładne dość konkretnie, więc też trzeba mieć to na uwadze. Jeśli byście chcieli przyjechać z hotelu na plażę, to Uberem dojedziecie tutaj na plaży za około 50 zł. Z tego co czytałam, to na tej płatnej plaży, to albo musicie zapłacić na wejście na tą plażę, albo możecie sobie wynająć leżaki. I jak wynajmiecie leżaki, no to już nie płacicie za tą plażę, no bo zostawiacie pieniądze prawdopodobnie w barze, który ma swoją prywatną plażę. No i jeszcze jedna kwestia jest taka, że no nie ma tutaj leżaków do wynajęcia, więc musicie zabrać ze sobą swoje ręczniki i rozłożyć się normalnie na plaży. No i ja popełniłam dzisiaj fatalny błąd, chyba już słuchajcie ze zmęczenia, ale nigdy mi się to nie zdarzyło. Pierwszy raz zapomniałam wziąć ręczników na plażę, także leżymy na swoich ubraniach. Ale piasek jest na tyle przyjemny, pokażę wam Kubę, Kuba leży na bluzie. Piasek jest na tyle przyjemny, że naprawdę miło się na nim leży i nie przeszkadza ten brak ręczników. Natomiast wy jednak pamiętajcie, żeby te ręczniki ze sobą zabrać, bo jeżeli pójdziecie popływać, to tak jak ja, będziecie musieli schnąć chodząc, a nie siedząc. Plaże w Abu Dhabi są naprawdę bardzo czyste i widzicie, co jakiś czas przychodzą i zbierają śmieci z plaży. Pewnie zastanawiacie się, co robiliśmy i dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowaliśmy, bo oczywiście jest opcja taka, żeby odwiedzić fajne miejsca w Abu Dhabi, wybrać się do Ferrari World i tak dalej, i tak dalej. My tego nie zrobiliśmy ze względu na to, że grudzień jest bardzo mocna, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie te okołoświąteczne, że tak powiem, no to jest tak mocno oblegany, że po prostu stwierdziliśmy, że nie chcemy tego robić. Lecimy teraz do Colombo, planujemy bardzo intensywny czas tam, więc to był czas, gdzie chcieliśmy po prostu odpocząć te 2 dni, nabrać sił i być gotowym na fajny Tak. czas. No więc ogólnie ten lot z Warszawy do Abu Dhabi oceniamy jako bardzo dobry. Ja bym oceniła go jako 7,5 na 10. Ja myślę, że ja bym bliżej 6. Jednak wybieramy trochę droższą linię, więc te oczekiwania też są wyższe, oczywiście koszt też jest wyższy. Myślę, że mimo wszystko ta ilość miejsca powinna być trochę większa. Przejdźmy jeszcze do tego lotu, który teraz mamy. Tak. Teraz mamy Airbusa 320, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie wyglądało inaczej, nie mamy telewizorku, z drugiej strony można się zalogować poprzez sieć i na telefonie i po prostu korzystać z tego centrum rozrywki. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak, i dzięki temu, że ten samolot jest mniejszy, że nie ma tych 3 rzędów po 3 siedzenia, tylko 2 po 3 siedzenia, to dzięki temu prawdopodobnie jest więcej przestrzeni na nogi. Też spotkaliśmy znajomych, którzy lecieli dalej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Diana i Paweł. Koszty. Udało nam się zdobyć te bilety, myślę, że w relatywnie dobrej cenie, biorąc pod uwagę, że lecimy w sezonie od 24 grudnia do 15 stycznia, bo wyniosły nas te bilety już ze wszystkim niecałe 6 tysięcy złotych za 2 osoby, czyli 3 tysiące za osobę. Myślę, że jest to cena bardzo dobra jak na tą linię lotniczą. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o te samoloty, to pewnie tutaj są pewne rzeczy, które w mojej opinii powinny być zrobione trochę lepiej, ale na pewno jest to linia, która jest jedną z lepszych, powiedzmy, i którą zdecydowanie jesteśmy w stanie zarekomendować. W kwietniu będziemy lecieć Air Arabią, więc zobaczymy jaka jest różnica, tylko bezpośrednio do Szardży, także już bez większych przesiadek. Więc zobaczymy jakie będzie porównanie do tej linii. Dobra, dotarliśmy na lotnisko, wzięliśmy Ubera i też w sumie tak Wam polecamy, zamówiliśmy sobie Ubera na godzinę konkretną, więc gość po prostu podjechał pod hotel i nas zabrał.
Polecamy, jak generalnie będziecie jechać z centrum Colombo, jeżeli mielibyście hotel tak jak my, żeby trochę wcześniej bukować, bo generalnie ruch był jakiś masakryczny totalnie, Tak, więc tak, jest korki były problem gigantyczne. z tymi drogami i też macie, jest duży problem też na tym, jak jest płatna droga. I To tak, bo później- najpierw bierze się bilety, to jest Tak. ten taki odcinkowy, powiedzmy, odcinkowa płatność, tak jak w Polsce. No dobra, jeszcze z ciekawostek, też nasz hotel oferował transfer, jak patrzyliśmy na lotnisko. My zapłaciliśmy za ten przejazd ponad 4000 rupii, czyli tam powiedzmy, dajmy na to około chyba 60 kilku złotych. Tak. Coś takiego. A nasz hotel oferował też transfer, tylko w cenie $55, więc to taka ciekawostka. Taka dosyć spora różnica. Tak, no dobra, chcieliśmy Wam trochę też opowiedzieć o kwestii właśnie tego Etihadu, jak to teraz wygląda w drodze powrotnej. Tak więc, jako że nie zostajemy w Abu Dhabi, bo mamy tylko przesiadkę 2-godzinną, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, no to bagaż nadawany, który nadaliśmy oczywiście idzie bezpośrednio już do Warszawy. Tak, tylko trzeba będzie przejść przez transfery z tego, co wiemy. Czyli generalnie i tak nas sprawdzą, no ale nie będziemy wychodzić jakby już poza lotnisko. Dobra, jeszcze a propos lotniska tutaj w Colombo, to ono nie jest jakieś wielkie, ale generalnie wygląda całkiem fajnie, więc raczej spodziewałem się, że będzie w stanie takim, powiedzmy, bardziej na standardy Sri Lanki. Tutaj widać, że generalnie oni dosyć mocno w to inwestują, klimatyzacja fajnie działa, jest dużo kawiarni, restauracji, sklepów. Ceny oczywiście mocno zawyżone, ale generalnie wygląda to całkiem nieźle. Tym razem zamówiliśmy sobie dania z wyprzedzeniem bez laktozy. Bez laktozy, więc zobaczymy, jak będą smakować i czy będą tak samo dobre, jak były te z laktozą. Jeżeli macie jakieś alergie, to należy je zgłosić, najlepiej w aplikacji i trzeba to zrobić Co najmniej 24 4 godziny przed lotem. tak. Tak to wygląda. Mamy jakieś jajka. Chyba jest jakieś Ciastko. Akurat na deser tutaj zrobili nam ciastko bez laktozy prawdopodobnie. Dostajecie też masło, chyba inne, też bez laktozy. I macie taki posiłek, jak sobie weźmiecie na życzenie. Co nam się do końca nie podoba, to jest to, że te ceny, te opłaty za miejsca inne niż wybrane automatycznie uważam, że są dosyć wysokie, co obniża atrakcyjność tych biletów. Ogólnie macie tak, że miejsca, które macie z przodu samolotu, nie mówię tam o klasie biznes, bo przez to w ogóle nie przechodzicie, ale te miejsca z przodu możecie sobie wykupić dodatkową przestrzenią na nogi i dosyć szybko one są też wykupowane. W związku z Znaczy czym... to tylko z Abu Dhabi do Tak. Warszawy, bo Tak, ten tak, tak. samolot z Colombo, tak? No Nie, to to jest, są to są małe pierwsze- samoloty. Pierwsze tak naprawdę Dwa, trzy rzędy, tak, dwa 2-3 były. rzędy macie biznes klasa, no i macie po prostu gigantyczne fotele i tam się mieści 8 osób. Tak, bo są po 2, więc dosyć drogo. A co nam się jeszcze nie podobało, to, że właśnie ta biznes klasa, no to łącznie, tak jak powiedziałaś, 8 osób chyba, i oni mają swoją toaletę, a cała reszta ma toaletę z tyłu, co tyłu. sprawia, że po prostu są 2 toalety na praktycznie cały samolot, co jest po prostu dość upierdliwe, no bo jest niekończąca się kolejka. Godzina 2 w nocy, lotnisko w Abu Dhabi.